Dzisiaj trochę o takiej drodze do pełni szczęścia, którą ja czuję, że odkrywam i wchodzę na nią, i to jest tak fascynujące, że postanowiłam się tym podzielić. Wielokrotnie tutaj na tym kanale mówię o emocjach, o poznawaniu siebie, o przebywaniu w naturze, o pobyciu w ciszy, żeby móc odkryć siebie, zrozumieć, żeby móc w jakiś sposób wejść na tą właściwą drogę i odnaleźć to szczęście i tą pełnię w sobie. To naprawdę nie jest proste, kiedy ma się jakąś przeszłość, jeszcze jakąś taką trudną z dzieciństwa, na przykład kiedy wydarzyło się dużo takich rzeczy, kiedy ktoś wielokrotnie powtarzał nam, jacy jesteśmy beznadziejni, jak jesteśmy mało ważni, kiedy byliśmy nadużywani jako dzieci, brani do odpowiedzialności za dorosłych decyzje, kiedy obwiniano nas, karano za różne rzeczy, nie słuchano, nie widziano naszego cierpienia, naszego bólu, naszych potrzeb, lęków. To w takim dorosłym życiu idziemy trochę poobijani, brakuje nam tej miłości, brakuje nam tego wsparcia, szukamy tego wsparcia na zewnątrz i szukamy tego wsparcia właśnie w relacjach. Będąc na tej drodze, widzę osobiście, że to nie jest tędy droga. I choć ja już od jakiegoś czasu, od mniej więcej roku z powrotem wchodzę w siebie i szukam tego szczęścia i tej pełni w sobie, to jest to pewien proces. I dzisiaj właśnie o tym trochę opowiem, w jaki sposób ja wchodzę na tą drogę szczęścia, czyszczę ten stary schemat, ten stary program i wchodzę w ten nowy. Pierwsze to wszystko to, co nas spotkało, z czym co przeżyliśmy, jakie dostaliśmy doświadczenia, z tym wszystkim trzeba się na początku pogodzić. Trzeba najpierw to zobaczyć, co się wydarzyło, co się stało, jakby wrócić do tej przeszłości i tam pogrzebać trochę, ale po to, żeby to wszystko, żeby mieć taki wgląd pełen na to, co się wydarzyło, kto co zrobił, jakie miał rolę, jaką ty miałaś rolę, jaką ci odpowiedzialność i za co dano. I trzeba właśnie na początku popatrzeć wstecz. I to jest bardzo ważne. I powiem, w jaki sposób to robić, bo to nie zawsze jest w momencie, kiedy my zaczynamy to analizować sami. Czasem jest bardzo trudno samemu przez to przejść, ale mnie pomaga pisanie. W momencie, kiedy piszę te wszystkie różne rzeczy, co się wydarzyło, wracam, analizuję tamten czas, kto co powiedział, jakie były zachowania, jakie były sytuacje, jak mnie rodzice traktowali, czy byłam widziana, czy byłam niewidziana, czy byłam odpychana, czy byłam kochana, jak się czułam, jakiego rodzaju mi miłości zabrakło, czego mi tak najbardziej zabrakło. I to z tym wszystkim trzeba się spotkać. Czy ja miałam czas, żeby skupiać się na sobie, czy ja miałam możliwość, żeby rozwijać swoje pasje, czy ktoś mówił i dmuchał właśnie w te moje skrzydła i mówił, jak jestem cudownym człowiekiem, dziękował za to, co na przykład zrobiła, czy pomogłam na przykład rodzicom w czymś. Czy takie rzeczy były, czy była ta bliskość, przytulanie, czy były te uczucia takie naturalne. Nie tylko wtedy kochano nas, kiedy byliśmy chorzy i opiekowano się nami. Nie tylko wtedy, kiedy my robiliśmy rodzicom jakieś ich oczekiwania, spełnialiśmy, ale czy w ogóle, nawet jeśli krzyczeliśmy, płakaliśmy, czy oni wciąż potrafili nam wytłumaczyć i powiedzieć: kocham Cię, nawet jeżeli krzyczysz i nawet jeżeli jest Ci bardzo trudno i nawet jeżeli masz emocje. Czy ktoś wytłumaczył Ci w ogóle te emocje, nie? Na czym one polegają, skąd one pochodzą i że możesz je mieć i że one są w porządku, że Ty je masz. Czy coś takiego było? No właśnie, więc
Ja osobiście zrobiłam sobie, zaczęłam tą moją praktykę i tą moją przygodę z samą sobą właśnie od pisania tych wszystkich różnych rzeczy, co się wydarzyło. I ja wypisałam tych zeszytów, myślę, że około 100. I non-stop, kiedy coś nowego przychodziło, a ciągle coś przychodziło, od 9 czy 10 lat non-stop coś przychodzi, jakaś nowa rzecz. Ja sobie to wszystko zapisuję. Bo ta przeszłość, ona się łączy z tą przeszłością i w momencie, kiedy coś przerobimy z przeszłości, coś nowego pojawia się w przeszłości, coś fajniejszego się pojawia w przeszłości, fajniejsi ludzie, fajniejsze sytuacje, fajniejsze otoczenia, my stajemy się mocniejsi. Więc ten zeszyt i pisanie tego wszystkiego stało się dla mnie taką mantrą codzienności. Wiele programów, które zostało nam wgranych, były do nas mówione, krzyczane, były to jakieś werbalne, niewerbalne przekazy, które wpłynęły na naszą psychikę. I w tym naszym umyśle, kiedy zaczynamy ze sobą pracować, robi się taki miks. I kiedy przechodzimy na tą stronę tej pełni naszej, tej miłości, tego wsparcia i już zaczynamy nabierać tego wiatru w żagle, jeszcze co jakiś czas z powrotem wraca nas do starej rzeczywistości. O tym też już mówiłam w moich filmach, ale to też jest ok, bo zanim przejdziemy na tą stronę, w której poczujemy tą moc w sobie, tą wartość siebie, to minie trochę czasu. I też, co jest bardzo wspierające, w momencie, kiedy napiszemy coś takiego, to piszmy na głos, ale potem czytajmy też na głos. Mówmy o sobie, bo w tym wszystkim bardzo ważne jest poznanie siebie tak naprawdę, tak? Czyli jakie mam potrzeby, co lubię, gdzie chcę mieszkać, jak chcę spędzać czas, jak chcę pracować, gdzie chcę pracować. I na początku będziemy żyć takim starym schematem i możemy na przykład różne rzeczy, które my chcemy w naszym życiu, jeszcze będą takie niesatysfakcjonujące, bo jeszcze nie jesteśmy świadomi, że my możemy naprawdę mieć fantastyczne życie, kochać siebie w takim spokoju, żyć, umieć być ze sobą w ciszy, umieć być ze sobą samemu, jakby nie potrzebować otoczenia, umieć być w przyrodzie, w tej ciszy, która nas otacza, która jest po prostu piękna, a tego też się trzeba nauczyć i ta przyroda pomaga w tym wszystkim, ale to będzie kolejna część. Zatem trzeba wejść głęboko w siebie i poznać siebie dogłębnie, poznać swoją przeszłość, poznać swoje stany emocjonalne, swoje zachowanie, kiedy się boimy, czego się boimy, jakie mamy myśli, jakie mamy przekonania. I trzeba tak głęboko wejść, żeby rozebrać te wszystkie przekonania, te wszystkie stare rzeczy, bo to, co się obecnie dzieje w Twoim życiu, jest prawdopodobnie tym, co zostało kiedyś Ci wkomponowane pięknie. I Ty nie wiesz, dlaczego na przykład teraz relacja Ci się nie udaje, dlaczego od czegoś uciekasz na przykład, nie? Dlaczego uciekasz od tej relacji, dlaczego boisz się być w relacji. Dlaczego nie umiesz wyrażać swoich potrzeb, spędzać ze sobą czas, być ze sobą blisko, dawać sobie przestrzeń, realizować swoje pasje i podążać, bez względu na co ktoś mówi, to podążać i tak za sobą, nawet w tych trudnościach, w których właśnie jest uzdrowienie. Zatem to właśnie ta kolejna rzecz, oprócz tego pisania, to jest poznawanie siebie. Poznawanie siebie, czyli tak, jak ja lubię spędzać czas, nie? Gdzie się czuję swobodnie, z jakimi ludźmi się czuję swobodnie, w jakich sytuacjach się czuję dobrze, jakie sytuacje wywołuję na przykład, które potem kończą się na przykład płaczem, jakimś bólem wewnętrznym, co powtarzam jeszcze. To też jest ważne do poznania siebie, żeby widzieć takie całe spektrum siebie, co lubię jeść, w jakich okolicznościach lubię jeść, czy lubię przy stole, czy lubię gdzieś w samotności, jakie posiłki lubię komponować, co mi smakuje na przykład, nie?
Czy miejsce, w którym obecnie pracuję, czy to jest to, czy lubię tego szefa, czy on jest zgodny z moimi, z moją energią, z moją duszą, nie? Więc tego jest bardzo dużo. Przyjrzyjcie się temu właśnie w drodze ku temu szczęściu, odzyskaniu siebie i miłości w pełni do siebie. I też możecie wszystko wypisywać, jaki jestem, jaka jestem, czego chcę, co lubię i sobie powtarzać to każdego dnia, żeby zobaczyć, czy to jest na pewno to. I też na przełomie, tak jak widzę ja, kilku miesięcy i lat to się wszystko zaczyna zmieniać. Czasem jest tak, że czegoś bardzo mocno chciałam jeszcze 5 miesięcy temu, ale okazało się, że to już nie jest moje, że w jakiś sposób poszłam w innym kierunku, że coś zrozumiałam i ostatecznie już nie chcę iść w tym kierunku i trochę zmieniam i nagle olśniewa mnie, że to jest coś innego, że miejsce, którym chcę, to jest właśnie to, że muszę coś jeszcze zrobić, żeby do tego dojść. Więc to się wszystko pojawia na przełomie właśnie tych miesięcy czasem naszej tej pracy ze sobą, a czasem lat. Bo to wszystko zależy od tego, jak głęboko zostałaś zraniony, zraniona. Jak bardzo, tu nie chodzi też nawet o te rany, tylko jaki program o Tobie został Ci wgrany. Bo jeśli właśnie było bardzo dużo krytyki, bólu i zarzucania Tobie różnych rzeczy, to Ty będziesz jeszcze to nieść ze sobą i powtarzać to w życiu codziennym z innymi ludźmi. Oni Ci będą to odzwierciedlać bardzo dobrze. To w jaki sposób zostało Ci wgrane, jak Ciebie powinni inni traktować, to tak Cię będą traktować też, nie? Tak będziesz Ty sama siebie traktować i też inni też będą tak Ciebie traktować. Zatem przyjrzyjmy się sobie i też możemy to pisać i mówić na głos, o tych dobrych rzeczach, jakie chcę dla siebie. Czyli w momencie, kiedy chcemy, jaki jestem, jaka jestem, czego pragnę, co lubię, jak chcę żyć i nawet jak jeszcze tego nie masz, jeszcze tego nie czujesz, to zacznij to wgrywać. Ja wiem, że na początku to jest tak, jakbyś szedł w ogóle po omacku do jakiejś nowej rzeczy, ale to jest tak jak ze wszystkim. Coś zaczynasz nowego robić i to czujesz, jakbyś szedł po omacku. Nie wiesz, co się dzieje. To jest dla Ciebie nowe, to jest dla Ciebie niespotykane i musisz się tego na nowo nauczyć. I tak samo jest właśnie z tym szczęściem, z tą miłością do siebie, z tym kochaniem siebie, z tym zobaczeniem siebie we wszystkim. To jest właśnie mówienie na głos o rzeczach, jakie chcemy mieć w życiu, jak chcę żyć, jaki jestem cudowny, jakie mam wspaniałe cechy. I trzeba też je odkryć i pisać o nich bardzo często. Wtedy jest z tej krytyki, która była ciągle nam w jakiś sposób wgrywana, zaczynamy pomalutku widzieć fantastyczne rzeczy w nas i piękne, i dobre. I to jest właśnie ta druga rzecz. Poznanie siebie, pisanie o sobie, mówienie o tym głośno, jaki jestem, jaka jestem i czego chcę. Ja uważam, że jeszcze drogą do takiego pełnego szczęścia jest praktykowanie jakichś takich ćwiczeń, jakiejś pracy z ciałem. Nasze ciało, ono nieużywane jakoś, nie masowane, nie ćwiczone, tam wszystko zastyga w nim. Zaczynamy tracić właśnie energię, zaczynamy w jakiś sposób czuć się zmęczeni, przytłoczeni czasem. Ta energia nam musi gdzieś wyjść, ona musi gdzieś w jakiś sposób się wymieszać, ona musi się zmienić, a żeby się zmieniła i żeby te nowe rzeczy przyszły do naszego życia, to dobro
to my potrzebujemy właśnie z tym ciałem robić różne rzeczy. Polecam jogę, ja robię jogę, każdy niech sprawdzi to, co lubi najlepiej, to, co jest najlepsze i najbardziej komfortowe. Yoga kundalini, wszelkiego rodzaju ćwiczenia rozciągające, na przykład różnego rodzaju w ogóle ćwiczenia na świeżym powietrzu, to już w ogóle jest idealnie, bieganie. Ja też o tym tutaj mówiłam bardzo dużo, ale ta praca z ciałem, ona po prostu jest fantastyczną rzeczą poruszania energią w nas właśnie. I tą drogą też do szczęścia jest bycie ze sobą samym na świeżym powietrzu, bez nikogo. Wtedy mamy możliwość zobaczyć swoje myśli, wtedy mamy możliwość poczuć, czego my tak naprawdę chcemy, ale to trzeba robić regularnie. Tak jak robimy regularnie prysznice, tak jak regularnie się myjemy, czy regularnie jemy, tak samo regularnie wychodzić na świeże powietrze, bycie w przestrzeni lasów, świeżego powietrza i ptaków, ciszy, bo wtedy zaczynamy dostrzegać siebie, wtedy zaczynamy dostrzegać prawdę o sobie, czego w danym momencie chcę, jaki jestem, jaka jestem, czego mi zabrakło, dokąd chcę iść, co mogę dla siebie zrobić, żeby odzyskać tą taką stabilność. I wtedy zupełnie inaczej zaczynamy też patrzeć na to nasze środowisko, a przyroda daje taki dodatkowy jeszcze, taką dodatkową rzecz, taki benefit, że mamy możliwość zregenerować się, odstresować, mamy możliwość poukładać sobie myśli, mamy możliwość dostrzec przyrodę, piękno, połączyć się z tą przyrodą, mamy możliwość podjąć kolejne jakieś decyzje, kroki, mamy więcej motywacji, możemy oczyścić jakoś swój umysł, swoje myśli, swoją głowę poprzez właśnie bycie w przyrodzie, ale nie tylko. Jeśli ktoś lubi przebywać, wyjść na zewnątrz do świata, na przykład samemu, pochodzić po ulicach, popatrzeć na ludzi, pobyć chwilę w tej przestrzeni takiej miejskiej, środowiska innych ludzi, tam też możemy w jakiś sposób odreagować, wyłączyć nas na chwilę myślenie, skupić się na zewnątrz i kiedy robimy to sami, wtedy mamy tą właśnie możliwość pobycia tylko ze sobą, w tej takiej wymianie ja, wszechświat, bo to też jest ważne, żeby mieć połączenie nie tylko ze sobą ja, ale też połączenie ze wszechświatem, z drugim człowiekiem i wcale nie musimy może do końca rozmawiać, ale zobaczyć, co się dzieje, jak jest realnie, co się naprawdę dzieje w tym świecie. Więc to też jest taka kolejna rzecz. Do takiego pełni szczęścia te rzeczy są naprawdę potrzebne, żeby wychodzić ze starych schematów, żeby programować się na nowo, żeby zacząć czuć do siebie tą miłość, ale robić to konsekwentnie i każdego dnia powtarzać to. To musi być jak rutyna. Pisanie, poznawanie siebie w różnych sytuacjach. U mnie ten taki wewnętrzny głos, ja lubię z nim się komunikować, ja lubię wchodzić bardzo głęboko w siebie, w różne stany, w różne emocje, w różne lęki, bo wtedy mam możliwość przepracować to, co jest trudne, to, co jest ciężkie, aby przejść jakby dalej z różnymi rzeczami, które chciałabym realizować i które chciałabym, aby w moim życiu się pojawiły. Jeśli potrafisz być ze sobą blisko samemu i potrafisz być z drugim człowiekiem, to uważam, że to już jest jakby ogromny sukces, bo tu nie o to chodzi, żeby się tylko otaczać samym sobą, bo drugi człowiek jest nam potrzebny do wielu rzeczy, jakby do dzielenia się choćby swoją miłością, swoimi rzeczami. I oczywiście
Ja chcę powiedzieć, że ja jeszcze tego nie umiem, ale ja uczę się tego i jestem w tym procesie tego wszystkiego. Czyli uczę się kochać siebie, rozumieć siebie, wchodzę w siebie głębiej, bo wtedy mam możliwość kochać i widzieć drugiego człowieka. I w momencie, kiedy tu jest wszystko wypełnione i jestem szczęśliwa, to coraz mniej potrzebuję jakby z zewnątrz. Mniej tego wsparcia, mniej jakby rzeczy ma mi ktoś dać, ale ja jestem dopiero w tym procesie i widzę, że im bardziej skupiam się właśnie na tym, ile ja mogę sama sobie dać, tym o wiele jest mi lżej. To jest bardzo, bardzo takie potrzebne, że za każdym razem, kiedy zaczynasz się stresować, to zastanów się, zaczynasz się stresować, zaczynasz się gubić, zaczyna być przepływ jakichś myśli, to zobacz, czy ty nie jesteś czasem za bardzo na zewnątrz, bo czasem trzeba wejść bardzo głęboko w siebie z powrotem, nie? I jakby cały czas pilnować tego kompasu wewnątrz. Co ja dzisiaj chcę, na co mam ochotę, gdzie chcę pójść, jak chcę spędzić czas. I cały czas wchodzić do siebie, pisać, mówić do siebie. Ile razy się przytulać, tyle, ile potrzebujesz. Przytulać się każdego dnia, całować swoje ręce, masować je, dawać sobie tą miłość wewnętrzną. I o tym też wspominałem właśnie, kochać to swoje wewnętrzne dziecko i widzieć je, to zranione, to cierpiące, które bardzo się bało, które bardzo zostało kiedyś nadużywane i zobaczyć je w sobie i pielęgnować je. Po prostu jak wychodzisz na spacer, bierz to dziecko, swoje wewnętrzne, bo ty sobie wtedy dajesz miłość i dajesz temu dziecku tą utraconą miłość, to współczucie, tą miłość. Kiedy coś robisz i się rozwijasz, to jakby wyobraź sobie, że to małe dziecko też robi z tobą, nie? Kiedy z kimś rozmawiasz, to słuchaj jako dorosły, ale też weź ze sobą to małe dziecko. Kiedy się czymś cieszysz, to ciesz się, jakbyś był i dorosłym, i tym dzieckiem. Tego jest bardzo dużo, ale za każdym razem, kiedy coś robisz, kiedy jesz, przygotowujesz sobie posiłki, to jakby myśl też o tym wewnętrznym swoim dziecku. Dbaj o jego przestrzeń w sobie, bo ono jest. Ono jest. Ty jesteś tylko dużym człowiekiem, ale wcześniej byłeś maleństwem, wcześniej byłeś 2-latkiem, 4-latkiem, 5-latkiem, 15-latkiem. Byłaś dorosłym mężczyzną, dorosłą kobietą i takim po 20 na przykład, nie? Potem mając te 30 lat, mając teraz 40, 50, jesteś w dorosłym tym ciele, ale ty byłeś tym maleństwem, które trzeba też ukochać, przytulić i zobaczyć siebie w nim. Każdą sytuację, każdą reakcję twoją na ten świat zewnętrzny i co się działo. Więc utul siebie maleńką, utul siebie tym chodzącym, raczkującym bobasem i utul siebie jako nastolatkę, która miała dużo emocji, była zagubiona w tym świecie, nie wiedziała, co ze sobą zrobić i jakie podejmowała decyzje. Ukochaj siebie za te wszystkie emocje, stany i co się wtedy wydarzyło, za każdą rzecz. A o wiele, wiele dobrych rzeczy się wydarzy w twoim życiu. I za każdym razem, kiedy czujesz, że schodzisz właśnie ten kompas, ta droga zaczyna się gdzieś tam zmieniać, gdzieś schodzisz na zewnątrz, patrzysz, to z powrotem do siebie. Z powrotem do siebie. Czuj, kochaj, bądź dla siebie dobry. Bo od tego zależy, jak daleko zmieni i jak daleko pójdzie twoje życie. A jak ty się wewnętrznie zmienisz, to zaczną zmieniać się sytuacje i ludzie wokół ciebie. I ostatecznie będziesz robić to, co kochasz. Będziesz żyć tak, jak chcesz naprawdę, ale też musisz do tego dojść. I to nie jest łatwe, ale na spokojnie. Chcę cię uspokoić, bo to przyjdzie. Jeśli pracujesz ze sobą, to przyjdzie. I ostatecznie właśnie zrozumiesz, jak to robić. Nie poddawaj się. Niech rzeczy trudne będą dla ciebie
okazją do zmiany, okazją do rozwoju. Zrelaksuj się i idź dalej w szczęściu, miłości, w pełni. I wtedy z tej pełni, z tej miłości do siebie, z tej akceptacji, zrozumienia tych uczuć, stanów, wejdź w relację na przykład, nie? I wtedy będziesz, ty i ta druga osoba będziecie pełnią. Nie będziecie od siebie niczego oczekiwać, a po prostu będziecie umieli już sobie to dawać. Ja się tego uczę i wiem, że jestem na dobrej drodze i mam naprawdę bardzo dobre myśli ku temu szczęściu mojemu wewnętrznemu i dlatego nagrywam to dla Was, nie kiedy ja już to wszystko przeszłam, ja już to wszystko czuję, tylko nagrywam to właśnie, że ja dopiero się tego uczę i popełniam błędy. I teraz jestem na tej drodze, gdzie kompletnie świat mi się wywrócił do góry nogami, ale już wiem, że ja umiem o siebie zadbać i już wiem, że już tak się nie boję iść sama w tych trudnościach. I już wiem przynajmniej mniej więcej, jak się sobą opiekować. Ja, kochani, Wam tego życzę. Życzę Wam tego szczęścia pełni i z tej pełni budowania i tworzenia tego wszystkiego, co jest Wasze, co jest spójne z Wami, co jest potrzebne dla Was i innym. Tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się ciepło, cudownej soboty, niedzieli, weekendu albo w ogóle dnia, kiedykolwiek to oglądacie. Zapraszam, subskrybujcie mój kanał, zostawiajcie lajki, komentujcie, będzie mi bardzo miło. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Pa!